trzeba przerwać nagrywanie, bo jaka ładna reklama, Sanie, kurde, ja mogłam se Sanie wstawić, dobra. Witajcie moi kochani, jestem chora. Witajcie kochani, z tej strony ja, LP Scenarie. Jestem jeszcze troszkę chora, więc mój głos może nie być najlepszej jakości. Aczkolwiek uznałam, że muszę coś nagrać w końcu. LPS Honey wstawiła odcineczek, także ja też muszę, bo muszę Was informować na bieżąco dla wszystkich zgromadzonych tutaj Polaków. Otóż tak, dawno nie nagrywałam żadnego filmiku, zwłaszcza związanego z nową generacją Littlest Pet Shop. W tle może być czasem słychać mojego paputa. Musi sobie pogadać, co nie? Tak jak i my zresztą. Więc tak, każdy już wie, że w sklepach są nowe figurki i że dostaniemy też Main 5, oczywiście jakbym mówiła o kuckach pony. Ale tak, dostaniemy nasze jamniki, shorthairy, spanielki, dogi i coli. Także jest to dla niektórych pozytywna informacja, dla niektórych negatywna. A dlaczego negatywna, a dlaczego pozytywna? Zaraz sobie do tego przejdziemy, a właściwie to już teraz. Tak jak większość z Was wie, a tak jak dużo z Was też marudzi zapewne, bardzo dużo osób marudzi na nowe figurki, nie ukrywajmy tego. Jakość figurek jest bardzo różna i to dosłownie. Wiemy, że mamy nasze squishy heads, czyli po prostu te figurki są znacznie bardziej podatne na naciskanie. Łatwiej się te główki, jakby to nazwać? No właśnie. Ale wiem, o co chodzi. Ale jest parę kwestii, które poruszyło właśnie ostatnio LPS Honey i myślę, że mogłabym też je poruszyć, aby tutaj przekazać te informacje dla naszej polskiej społeczności. Oczywiście wszystko to, o czym tutaj powiem, to jest tak naprawdę z jej filmiku, więc ja tutaj nie będę, wiecie, to nie są moje własne dokonania, że tak powiem, ale w każdym razie są to kwestie, które poruszyli sami pracownicy Basic Fan, więc myślę, że możemy im uwierzyć, co nie? Co to są za ryby? Ja nie mogę Więc pierwsza kwestia. Główki figurek są dość miękkie, ale dlaczego właśnie tak się dzieje? Jeśli chodzi o ich produkcję, wygląda to tak, jakbyśmy chcieli piec ciasteczka. Jak właśnie porównała to LPS Honey. A jeśli ciastka będą za długo w piekarniku, no to po prostu się spalą, a jeśli za krótko, to będą niedopieczone. Sęk w tym, żeby czas tego pieczenia był adekwatny do końcowej jakości babeczek. To samo dzieje się z figurkami. Są wkładane do czegoś w rodzaju takiego pieca i jeśli zostaną wyjęte dość szybko, to ich nie będą aż tak miękkie. Natomiast jeśli zostaną tam zbyt długo, zaczną się one po prostu uginać. Przynajmniej nie wpływa to na jakość farby, ale podobno Basic Fan... Fabiuś, proszę, przestań, chociaż na chwilę. Dobrze? Dziękuję. Tak, ja Ciebie też. Podobno Basic Fan ma wprowadzić w swoich fabrykach coś w rodzaju timera, żeby ten czas był odpowiedni dla każdej figurki, więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku. No i właśnie stąd jedne są bardziej podatne na ten nacisk, a drugie mniej, bo oni nie do końca wiedzą jeszcze jak nad tym pracować, co nie? Na tych naszych plastikach. Jeśli chodzi o oczy figurek i piksele, jakie w nich dostrzegamy, to odpowiedź jest dość prosta. Figurki z serii G2, tak dobrze nam znane, były malowane ręcznie, jeśli chodzi o szczegóły takie, zwłaszcza jak oczy. Teraz, aby obniżyć koszty produkcji, są one nadrukowywane fabrycznie. Co za tym idzie? Pikselizacja. Ale to podobno też starają się naprawić. Podobno ma być coraz lepiej. I tutaj zaraz przejdę do kolejnego punktu, w którym troszeczkę się to też wyjaśni. Okej, kwestią numer 3 są różne fabryki. Kiedy wyszła pierwsza fala figurek, mówię fala, bo jest to nazywane waves, ale chyba przestawię się tutaj na angielski, bo nie wiem jak nazywać to inaczej, a fala brzmi dosyć dziwnie. Więc w każdym razie wtedy jeszcze figurki były produkowane w jednej fabryce, co możecie zobaczyć po kodach na opakowaniach figurek. Jakiś tam jest numerek ES, prawda? No i tutaj wchodzi Wave 2 i nagle mamy dwie fabryki. ES i XS. KX, przepraszam.
XS, Eklerka XS. Kurde, to były czasy. W każdym razie tak. ES i KX. W internecie pojawiło się już parę zdjęć pokazujących różnice pomiędzy tymi fabrykami z różnych... pomiędzy tymi figurkami z różnych fabryk. ES to jest ta nasza pierwsza domyślna, z której figurki faktycznie wyglądają jak te z G2, a KX to ta druga fabryka. No ale dlaczego tak się stało, że w ogóle są dwie? I dlaczego te figurki są tak różne? Basic Fan po prostu nie nadążało. Nie nadążało z produkcją, patrząc na to, jak dobrze i w jak wielkich ilościach sprzedają się te figurki Lidl's Pet Shop, więc stąd ta druga fabryka. Niestety moim zdaniem nie wyglądają one aż tak dobrze jak z ES, ale myślę, że na przykład dzieciaki mogą być zadowolone, bo jeśli mówimy tutaj o stałych, starszych kolekcjonerach, no to raczej będą chcieli, aby te figurki wyglądały jak najbardziej jak te z G2. No ale dlaczego te z KX są tak inne niż te z ES? Basic Fan tak naprawdę nie było przygotowane na tak dobry odbiór figurek i zatrudniania do tej pracy drugiej fabryki. Jeśli chodzi o fabrykę z ES, ma ona dostęp do oryginalnych moldów z G2. No a KX musi sobie jakoś radzić, no i używają oni zupełnie nowych moldów do tworzenia pet shopów. No i właśnie, stąd też wyjaśni się sprawa, dlaczego niektóre figurki mają na dole rok produkcji, na przykład 2009, a jednak zostały wyprodukowane w 2023 bądź 2024 roku. Chodzi tutaj o mold. Jakby to przetłumaczyć na polski, to najbardziej odpowiednim słowem będzie chyba po prostu forma. Wiecie, jak do ciasta. Większość z tych figurek to jednak stare moldy, a jeśli mówimy już o zupełnie fabrycznie nowych figurkach, no to mamy na przykład Axolotla, który będzie mieć i w przypadkach ES, jak i XS, KX nową datę 2023 lub 2024, czyli kiedy został tak naprawdę stworzony ten właśnie mold. Nie pamiętam z którego roku, ale tak. Te z KX będą miały tylko nowe daty ze względu na to, że są to nowe moldy. Fabryki używają także prawdopodobnie innych materiałów do tworzenia figurek, więc tutaj mamy kolejną rzecz, która je różni. Ja osobiście nie mam żadnej figurki z KX i raczej tego nie planuję. Raczej nie musicie też bać o to, że pójdziecie do sklepu i nie będziecie wiedzieli, jakiego fabrycznie pet shopa kupujecie. Przede wszystkim jest napisane na dole lub z tyłu opakowania przy numerze produkcyjnym, a także do sklepów w Polsce raczej nie trafiają to z KX, no i na chwilę obecną. Plusem natomiast u tych figurek z KX jest to, że ich oczy nie są rozpikselizowane, są one zwyczajnie solidniejsze, lepiej wykonane. Nie mają też raczej problemu z miękkimi główkami, ale jak już mówiłam, wyglądają nieco inaczej i trochę mniej przypominają te dobrze nam znane figurki z serii G2. Ale słyszałam, że chcą połączyć jakby jakości obydwu moldów z dwóch fabryk, więc prawdopodobnie to zostanie naprawione też w ES, albo po prostu zaczną wyglądać tak samo te z IS, jak i z KX, a przynajmniej do tego będą dążyć. Pewne jest to, że Basic Fan nie było przygotowane na tak duży odbiór i będą chcieli zrobić raczej wszystko, aby figurki wyglądały tylko lepiej i były coraz lepszej jakości. Zdają sobie sprawę z większości niedoskonałości, ale niestety nie wszystko są w stanie zrobić od razu. No, zaskoczyli się naszym odbiorem. Nie sądzili, że będzie to takie wielkie. Jak na razie mówię o tym, że na razie... No jak na razie. W każdym razie... No i tak. No zaskoczyli się naszym odbiorem i nie sądzili, że będzie to tak wielkie. Jak na razie mówią o tym, że naprawdę chcą naprawić wszelkie niedoskonałości, takie jak właśnie te oczka, niedociągnięcie farby, różnice pomiędzy fabrykami, ten odpowiedni czas przygotowywania figurek i większa kontrola jakości. Trzymajmy za nich kciuki, bo jednak przewrócili nasze stare figurki, o które takiej prosiliśmy, więc pomimo wszystko jestem wdzięczna. I mam nadzieję, że z każdą kolejną wave będzie coraz lepsza. Jeśli macie pomysł, jak nazywać to lepiej po polsku, to dajcie mi znać, bo nie mam pojęcia. I wiem, że bardzo dużo... Beka. Beka jak rzeka. I ogólnie wiem też, że bardzo dużo osób je hejtuje, ale no słuchajcie, to nie jest takie proste. Ja wiem, mogli się przygotować bardziej, no ale... Cieszmy się z tego, co mamy, okej. Jeśli chodzi jeszcze o LPS Honey, to z tego co wiem, co rozumiem, została ona ambasadorką i ma możliwość kontaktowania się z Basic Fan. Więc jeśli potrzebujecie czegoś od naszych figurek, coś wam się nie podoba, albo coś wam się właśnie bardzo podoba i chcielibyście tego więcej, na przykład ja kocham ten kształt figurki. Kształt. W
każdym razie, jeśli potrzebujecie czegoś od naszych figurek, napiszcie jej w komentarzu, a ona prawdopodobnie postara się o tym porozmawiać z Basic Fan i wtedy prawdopodobnie oni nas wysłuchają. I to jest to, czego Hasbro zwykle nie robiło, więc cieszmy się i radujmy, że wreszcie mamy na coś wpływ. No a teraz żegnam się z wami, napiszcie co o tym wszystkim uważacie. Ja życzę wam miłego ranka, popołudnia, wieczora, dnia czy nocy i do zobaczenia. To jest piękne. Dobra. Piękne. Tak go postawimy z boku i będzie miniaturka. Kurde. Pikselizacja oczu. Musi być. Whoa. One day I'm gonna be a single young lady. So get your lazy ass back